Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Ibika. Nie będziemy dzisiaj gadać o meczu z Chinami, no bo wiadomo, dzisiaj najważniejsze są 3 punkty i o to tutaj chodzi. Słuchajcie, tak jak wczoraj zapowiadałem, mamy dzisiaj kolejnego gościa wśród nas. Jest nim nie kto inny jak złotousty Krzysiu Igła Ignaczak. Cześć Krzysiu. Witajcie serdecznie. Oglądałem walkę Pudziana, Rał Pudzian. Myślę, że Cieszymy się z sukcesu z Pudziana, ale Krzysiu, zacznijmy może od początku. Został twój tekst o Michale Kubiaku, który poszedł jak dzik w żołędzie, stał się już kultowy w świecie sportowym i może opowiedziałbyś o genezie tego stwierdzenia, bo nie ukrywajmy, było to dość błyskotliwe. jak na mnie, rzeczywiście było to bardzo błyskotliwe, tak, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Kiedyś pamiętam gdzieś tam, jak byłem mały, ktoś mi powiedział to stwierdzenie i tak zostało mi, gdzieś tam utkwiło mi w pamięci. Akurat wykorzystałem je w tym momencie, gdy Michał poświęcił swoje zdrowie, gdyż trzeba powiedzieć, że naprawdę ryzykował swoim zdrowiem w tym momencie, idąc tam w trybuny jak ten dzik przysłowiowy, jak mawiamy w żołędzie. Swoim zdrowiem ryzykował bardzo znacznie, gdyż nie wiedział, co tam za tym stolikiem może być, albo kto może być za tym stolikiem. Proszę Państwa, to jest naprawdę dzik w żołędziach. Dobrze Krzysiu, w takim razie, że tak powiem, przejdę do kolejnego pytania, które sam mi nasunąłeś, że skoro inni tak się poświęcają w grze, w polu, czemu nie widzimy w tak spektakularnych akcji w twoim wykonaniu, że nie skaczesz po tych trybunach, po tych banerach, nie przeskakujesz tam. Jeden mój guru powiedział kiedyś, że jak jesteś dobrym obrońcą, nie musisz się rzucać, gdyż piłka samo do ciebie przyjdzie. I ja wyznaję w tym momencie jego zasadę. Czekam na te piłki, aż przyjdą do mnie. A że nie przychodzą, może w kolejnym turnieju te piłki do mnie po prostu przyjdą. Dobra Krzysiu, słuchaj, bo tak nie wszyscy może o tym wiedzą, ale jak się ciebie często obserwuje w te wolne dni, kiedy mamy dzień, gdzie możemy, że tak powiem, troszeczkę wyjść i się przejść po okolicy. Na przykład na sushi. Na przykład na sushi bardzo często widać cię z aparatem i z taką długą tubą. Z lufą, dokładnie. Miałem okazję się przekonać, naprawdę jesteś bardzo dobrym fotografem. A dziękuję Ci Zbyszku, dziękuję Ci za uznanie. No, świętej pamięci Arek Gołaś pałał kiedyś na fotografii i tak on zaszczepił we mnie takiego zwanego bakcyla tego wszystkiego. On pokazał mi przede wszystkim, jak wyglądają zdjęcia, jak można zrobić zdjęcia i potem gdzieś tam zaczęło iskrzyć to wszystko we mnie i tak dalej. Zacząłem interesować się tym, jak można zrobić dobre zdjęcie, czy można w ogóle zrobić dobre zdjęcie, jaki trzeba mieć aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie. No i tak już zostało. No. Zacząłem się interesować fotografią. Teraz również mój bliski przyjaciel jest fotografem, który uczy, jest jak gdyby moim guru i uczy mnie tutaj w tym momencie tak zwanym szefem, bo on pokazuje mi tak na dobrą sprawę, jak wykonać każde dobre podejście, każde dobre zdjęcie. Czyli chcę, że ci wejdę w słowa, ale jeżeli jest twoim szefem, to ty jesteś jego murzynem, tak? Mogę być murzynem. Jestem twoim murzynem, Maciek. Maciek będzie wiedział, o kim mowa. Maciek jest jednym z lepszych fotografów w rzeszowskim terrarium, jak to mawiam, od fotografii ślubnej i naprawdę potrafi zrobić super zdjęcia, także polecam jego stronę, a jak jesteście z Rzeszowa, to polecam również faceta do tego, żeby zrobili wam właśnie zdjęcia, żeby on zrobił wam Dobra, ty się już tu nie rozpędza. Zniknąłeś z wizji, nie widzę się, więc nie będę nic mówił. Spokojnie, Krzysiu, nic ci nie zniknęło, jesteś cały czas na antenie. Krzysiu, druga sprawa, bo tak się zastanawiałem. Trzecia. No, druga, trzecia może być. Słuchaj, tak się zastanawiałem, bo ty, co ty nam myślisz? Nie ukrywajmy, masz już swoje lata, chłopcze. I zaczekaj. Chłopcze, czy proszę pan dziadku? Dziadku w tym wypadku. Proszę dziadka. Proszę dziadka. Okay, Proszę dziadek miał swoje lata. I
tak się zastanawiałem, bo zawsze w karierze sportowca jest coś takiego, że ciągnie go, żeby chociaż ten jeden rok iść gdzieś grać za granicę, zobaczyć coś nowego, coś innego. Ty na rodzimym podwórku zdobyłeś już wszystko. O i masz i mistrza Polski, masz i puchar Polski, generalnie masz wszystko, masz różne kolory medali, masz wszystko. Nie kusi cię tam jeszcze gdzieś, żeby jeszcze na te ostatnie lata, które... No ja cię na emeryturę nie wysyłam, broń Boże, Krzysiu, nie chcę, żebyś tak to odebrał, ale no... Ale masz ten, że tak powiem, termin przydatności ograniczony. Inklinacja Zbyszka i se na emeryturę. Spoko, nie ma problemu. Ja mam w głowie, teraz masz taki pomysł, żeby iść za granicę grać. Pomysł był, nie ukrywam, pomysł był. X lat wcześniej zdecydowanie tak. Byłem zdecydowany na to, żeby wyjechać za granicę i pograć w jakim klubie. Moim marzeniem oczywiście było zagrać w Cisleju Treviso. Niestety to... Cicho, stop, mamy problem z połączeniem. Okej. O, wróć Krzysiu do swojej myśli. Wracam do swojej myśli. Moim marzeniem było zagrać w Cisleju Treviso. Niestety się nie spełniło moje marzenie. Zawsze myślałem, że gdzieś wyjadę. Były możliwości wyjazdu gdzieś tam za granicę. Najbliżej była Rosja, natomiast musicie wiedzieć o tym, że pozycja libero, na której gram, niestety nie jest taką pozycją, na której wszystkich się kupuje. Generalnie są duże problemy z tym, żeby zatrudnić takiego zawodnika. No i akurat tak było również z moją osobą, że gdzieś tam byłem w poczekalni, jakby to można nazwać, do tego, żeby wyjechać za granicę, bo uwarunkowane to było wszystkim innym, jak zatrudniał jakich graczy na poszczególnych pozycjach gdzieś tam w innych klubach. Mamy problem z połączeniem. Halo Warszawa, czy mnie słyszysz? Słyszysz? Halo Warszawa, Wróciliśmy. słyszycie Zbyszka? My słyszymy Zbyszka, ja słyszę Zbyszka. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie tematy związane z moim wyjazdem za granicę. Nie powiedziane jest wcale, że nie wyjadę jeszcze za granicę. Miejmy nadzieję, że wszystko przede mną, aczkolwiek znowu połączenie. Mamy problem. Jedynie tylko z Michałem Kubiakiem. Więc Tak, tylko pojadę, jeżeli bo nas z dalej... Dzika to nie jadę. Dobra, jedziemy Albo dalej. z Dzikiem, albo w ogóle. Krzysiu, wróć na głos. Słuchaj, tak już, że tak powiem, podsumowując i zbliżając się k końcowi, Moje włosy lekko... ale już leci, już nas słychać. Ja wiem, że leci, tylko moje włosy nie są tak ułożone. Wracając do tematu i podsumowując nasz Zibika w dniu dzisiejszym, słuchaj, ja mam taką wizję, Ale z Zibiką czy z Zibika? mam taką wizję, żeby zdradzać na antenie naszego programu tajemnicze ksywki w naszym zespole. I ja bym bardzo, i myślę, że zaczniemy od ciebie. Powiem więcej. Drugim, który będzie zdradzał swoją ksywkę, jest niejaki Strudel. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ale my chcielibyśmy, żebyś wyjaśnił swój tajemny pseudonim, jakim jest Zajączek. Bo jak mnie zabieracie, to nigdy nie możecie wyrwać żadnego. Aha, tak? I tym miłym akcentem żegnamy się z Państwem. Dzisiaj w Proszę Rodzinie. Państwa, ja się chciałem wytłumaczyć z tego wszystkiego. Ty już żeś się wystarczająco wytłumaczył. Krzysiu, pomachaj. Pomacham. Niestety Zibi nie spisał się dzisiaj. Więcej nie wystąpię w jego programie. Nie ma takiej możliwości. W roli głównej Krzysztof Inaczek. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.